Witam na kolejnym odcinku na moim kanale, w którym testujemy sobie kolejny motocykl. Jak widzicie pode mną Yamaha MT-07, którą przed chwilką odebrałem z salonu, totalnie nową. I w dzisiejszym materiale wideo, tak jak to też w poprzednich miało miejsce, zobaczymy sobie, jak się mi na nim jeździ, jak się czuje początkujący na takim motocyklu. Jeśli jesteście zainteresowani, standardowo zapraszam Was do oglądania tego materiału wideo. Dzisiaj będę się sprężał z tego powodu, że mamy tylko godzinkę, tak więc niedużo. Ja już chwilę temu go zabrałem, więc też nie mam za wiele czasu, więc od razu pozwolę sobie przejść do rzeczy. Przede wszystkim mamy tutaj motocykl, którym nie planowałem jeździć, bo jak widzicie nie ma tutaj klamki sprzęgła. Motocykl, który miałem dostać, sprzedał się dosłownie przed tym, jak przyjechałem i jedyna opcja to była wziąć sobie MT-09 właśnie w automacie. I dla mnie to jest totalna nowość. Nie wiem, czy bym chciał automat, chociaż jadę nim już tutaj kawałeczek i no jest to na pewno ciekawe, ale nie będę tego porównywał do niczego, nie będę o tym dużo mówił, bo tak jak zawsze mówię, ja nie chcę porównywać motocykli na zasadzie profesjonalisty. Danych technicznych tutaj nie usłyszycie, jak chcecie to sobie poczytajcie na stronie. Ja Wam opowiem, jak ja się czuję. Ci, którzy tutaj trafili po raz pierwszy, no to przede wszystkim muszę Was poinformować o tym, że ja zawsze motocykle porównuję do swojej masy i do swojego wzrostu. Ja mam 175 cm wzrostu i ważę około 70 kg. A na moim kanale znajdziecie już filmy z testów m.in. Triumfa, Streeta, Tripla 765 w wersji RS. Znajdziecie również moje testy na BMW F900R. No i teraz przyszedł czas właśnie na Yamahę, no bo nie wiem, który z tych motocykli wybiorę. Tak więc, jeśli nie oglądaliście moich poprzednich filmów, no to zachęcam do tego, żeby je obejrzeć, bo będę na pewno tutaj będę porównywał na pewno te motocykle, więc fajnie, żebyście nadrobili. No i oczywiście już na samym początku będę wdzięczny za subskrypcję. Pierwsza rzecz, o której muszę Wam tutaj powiedzieć, to to, że dostałem totalnie nowy motocykl z zerowym przebiegiem, zwłaszcza ma 9 km przebiegu, tak więc no nie będziemy go tyrali, to po pierwsze, a po drugie oponki są świeżynki, tak więc no tutaj nic, żeby głupiego się nie wydarzyło. Będę jechał bardzo, bardzo spokojnie. Niestety będę tutaj mówił o tej skrzyni biegów, bo to jest dla mnie naprawdę bardzo dziwne i śmieszne. No zobaczcie, ona sobie sama zmienia biegi. Tutaj można wejść w ten tryb manualny, może później się na to też porwiemy, ale na razie przetestuję sobie to, że tak powiem, w tej wersji manualnej. Wyjedziemy sobie też za chwilkę na obwodnicę, no i zobaczymy, jak tutaj z powiewem wiatru. No ale zacznijmy może od samego początku. Jakie są moje pierwsze odczucia, taki wiecie, poczucie tego motocykla przy moim wzroście i przy mojej wadze. I tutaj jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja nie jeździłem wcześniej na MT-07, ale wsiadłem na ten motocykl i od razu czuję się też dobrze. On nie jest dla mnie, nie mam wrażenia, że on jest masywny, że on jest ciężki, że on jest duży. Tak jak miało to miejsce w przypadku BMW F900R. Przede wszystkim on jest, z tego co się orientuję, lżejszy od F900R i myślę, że gdzieś podobny wagowo jak Street, aczkolwiek z tego co kojarzę, Street jest chyba troszkę lżejszy, kiedy jest zalany. Pozycja na pewno jest bardziej odprężona, jak miało to miejsce w przypadku BMW i myślę, że jest trochę bardziej odprężona, jak ma to miejsce jak to miało miejsce w przypadku Streeta. Strasznie śmiesznie, patrzcie, hamujecie, te biegi są zbijane, masakra. Ale jako, że się zatrzymałem, to tutaj informacja dla osób, które są podobnego wzrostu. Zobaczcie, obie nogi, mimo tego, że ten zbiornik jest duży tutaj, bo to widać, że on jest duży, to obie moje nogi stoją na ziemi, zarówno prawa, jak i lewa strona, co jest dla mnie bardzo istotne, no bo czuję, że panuję nad tym motocyklem, że w razie jakiegoś hamowania awaryjnego z niskiej prędkości, wiecie, motocykl potrafi zanurkować, wrócić, gdzieś tam odbić się, chce położyć, że ja będę w stanie go sobie złapać, więc jest to na pewno bardzo duży plus, który mi na przykład odpowiada, czyli przy moim wzroście jest to motocykl w sam raz, więc jeśli macie te okolice 1,73 m, 1,78 m, można, no 1,75 m, to na pewno będziecie się czuli na tym motocyklu komfortowo. Jeśli jesteście wyżsi, no ciężko mi powiedzieć. Mateusz się przejechał kawałek i mówi, że jest ok, a Mateusz ma około 1,90 m. Zresztą się go za chwilkę też zapytamy, jak tam z tym jego wzrostem jest. Wyświetlacz. Dalej sobie stoimy, więc skupmy się trochę na wyświetlaczu. Jest śmieszny, bo mi przypomina takie stare, kurde, szukam tego, żeby wbić teraz jedynkę. No jest wyrazisty na pewno. Jeszcze nic tutaj nie kombinowałem, nie zmieniałem w jego ustawieniach, więc nie wiem, jak to będzie wszystko za chwilkę wyglądało. Aczkolwiek jest ok.
Porównałbym go bardziej na pewno z BMW niż, chociaż nie, bardziej chyba bym go porównał nie z BMW, ze Streetem, z tym wyświetlaczem Streeta, bo to BMW to tam miało tych opcji, funkcji całą masę. Tutaj może też są, aczkolwiek one już na pierwszy rzut oka były widoczne. Tutaj aż tak może to widoczne nie jest. Zobaczymy, jak to się zbiera. Śmieszny jest taki pisk. Słyszycie? Patrzcie, dodaję gazu. Nie wiem, czy na kamerze to będzie słychać. Ale on piszczy jakby. Tutaj mamy, mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeli w materiale wideo. Tutaj też jest z tego, co kojarzę, 3-cylindrowy silnik. Więc teoretycznie on powinien być podobny do tego, który mamy w Tridencie, w Triumphie. Ciekawy jestem, czy mogę zmienić w tym momencie tą skrzynię biegów. Czekaj, spróbuję Street, dobra? A czyli tu mod, sport, custom, custom, custom. Wygląda, nie wiem co to jest custom, słuchajcie. Żeby nie było, że sobie powłączam rain, street. No dobra, czyli to jest taka uliczna. Zaraz zobaczymy. I teraz tak, te biegi są gdzieś tutaj na lewej ręce. Tutaj jest, aha, czyli odpycham od siebie, to jest trójeczka. Nie, no ogólnie w porządku. Piąteczka. I szóstka. Biegi zmienia bardzo fajnie ten automat. Piątka. Czwórka. Ale powiem wam, ciężko mi się do tego. Jeżdżę samochodem w automacie, ale chyba w motocyklu mam taki sentyment do tej klamki jednak. Trójka, dwójka i teraz zmienimy sobie na normalną skrzynię biegów, na automat. Jeszcze sobie wyjedziemy tutaj na obwodnicę chyba, wiecie? Jeszcze sobie tutaj rundkę też zrobimy. To, co mogę już powiedzieć, że muszę poprawić lusterko, to, że naprawdę bardzo przyjemnie się jedzie tym motocyklem. No dobra, to powiedzmy sobie o powiewie wiatru. Jest bardzo podobny jaki mam w Tridencie. No mamy tutaj naked, tak więc ten powiew wiatru jest odczuwalny i tutaj myślę warto porównać z BMW, gdzie ja tego powiewu wiatru inaczej, on był inny, on był jakby mniejszy, był bardziej przyjemny. Tak więc tutaj jesteśmy znowu zbieraczem much, a w przypadku BMW było coś w nim innego, co powodowało, że ten wiatr przynajmniej był inaczej odczuwalny. Takie ja mam pierwsze wrażenie. Nie poszalejemy na tym zakręcie, tak jak mówiłem, bo mamy te oponki, jakie mamy. Ja jestem przewrażliwiony na tym punkcie, a już szczególnie kiedy mówimy o tym, że motocykl nie jest mój. Cześć, przerzucę sobie go jednak na tego normalną wersję, spróbuję zmienić. To jest odpychanie kciukiem, schodzimy z biegu. Przyciąganie, wchodzimy na bieg. Muszę to zakodować. Chciałbym zobaczyć, jak on się kręci od tych 6000, ale z drugiej strony, tak jak mówię, nie chcę go tyrać ze względu na to, że to jest nowy sprzęt. Bardzo gładko wchodzą te biegi, zmieniając je manualnie. Ale ja bym się chyba bał tego automatu z różnych względów. Nie wiem, czy widzieliście takie filmy w internecie, jak sobie ktoś stał na tym MTK-u na skrzyżowaniu i ktoś z boku jechali w grupce, podszedł, chciał zrobić przygazówkę, a motocykl uciekł. Nic przyjemnego, myślę. Dźwięk, powiem wam, głowy nie urywa. Na pewno dużo lepiej brzmiało to BMW i nie wiem, czy w sumie Triumph też nie lepiej brzmi. Na pewno bardzo podoba mi się ta odprężona pozycja. Dwójeczka. Myślę, że z tych wszystkich motocykli ona jest najbardziej komfortowa tak naprawdę, na których jeździłem. Więc to jest na pewno fajne. No i patrzcie, jedynka, nie trzymam klamki, ona stoi, dopiero kiedy dodam troszeczkę gazu, on zaczyna ruszać. Taki, jak puszczam, to mam takie obawy, czy ona nie ruszy, nie odjedzie, no bo macie tutaj też tę klamkę hamulca. No jest to na pewno śmieszne. Tutaj mamy, widzę, tempomat. Zatrzymamy się standardowo jak zawsze za chwilkę i obejrzymy sobie go z zewnątrz. Ja jeszcze będę musiał podjechać go chyba zalać, bo tam troszkę mi wlali paliwa, ale będę musiał dolać troszeczkę. Na pewno dużym plusem jest tego motocykla to, że czuję się na nim komfortowo. Jadę na nim i oprócz świadomości takiej, że mam nowe oponki, tak jak mówię, to podparcie dwóch rąk, pozycja bardzo naprawdę wygodna, wyprostowana, to jest naprawdę ok. Gdzie on sobie teraz redukuje? Kurczę, czuję, że robię tą recenzję bardziej tej skrzyni biegów niż samego motocykla, bo zwracam bardzo mocno uwagę na to, jak ta skrzynia się zachowuje. Fajne jest manewrowanie tym motocyklem. Na pewno mam znowu lepsze poczucie tego motocykla niż
niż BMW, chociaż BMW też chwaliłem, że bardzo fajnie się, tam silnik szczególnie mi utkwił w głowie, że bardzo fajnie ten silnik pracował. Tutaj nie czuję, tak jak czułem w BMW, że siedzę na czymś dużym, tutaj czuję rzeczywiście też już taki w pewien sposób to połączenie z tą maszyną, więc to jest na pewno dobre. O, wyprzedzanie. Zobaczymy sobie, jak ona pójdzie. Im brakuje teraz tej możliwości, wiecie, redukcji tego. Szkoda. Lusterka są ok, fajnie są, wszystko jest widoczne w tych lusterkach, więc to też jest bardzo w porządku. Kurczę, no powiem wam, że naprawdę fajny sprzęt, przyjemny, łatwy w prowadzeniu, niezwykle łatwy w prowadzeniu. To też zawsze mówię, że ja kiedy wsiadałem na samym początku, kiedy zaczynałem te filmy i zaczynałem robić testy, bardzo się bałem tego streeta, tej mocy jego i tak dalej. Tutaj też mamy motocykl o dużej mocy. Zobaczcie, tutaj naprawdę przy tym automacie też nie ma tego takiego strachu, że coś się stanie złego. Nie wiem, jak to by wyglądało przy manualu takim konkretnym. Jest to trzeci motocykl, który testuję, tak? Trzeci, czwarty w ostatnim czasie, na którym jeżdżę. I powiem wam, przekonuję się do tego, że tak jak jechałem po streeta, to bałem się tego motocykla ze względu na jego moc, ze względu na inną pozycję i tak dalej. Ale przekonuję się do tego, że te motocykle dzisiejsze są już robione tak, że nie trzeba się bać, że on wam, że tak powiem, ucieknie spod tyłka. Tutaj jeszcze przy tym automacie te biegi się zmieniają same bardzo płynnie i on nie rwie nie wiadomo jak. Nie wiem, jak tutaj wygląda jeszcze kwestia na przykład redukcji, kiedy bym mu nie wiadomo jak dodał tego gazu, jakby to poszło, ale myślę, że użytkownik początkujący, taki, który zdał prawo jazdy, powinien się przejechać na takim motocyklu, bo może się okazać, że wystarczy wam on na dłużej i nie będzie dla was takim motocyklem ciężkim do opanowania i do nauki. Ja wiem, że są różne teorie i niektórzy mówią, że lepiej zacząć na małym, bo łatwiej jest go opanować. Na pewno coś w tym jest. Ja na małym 125 krótko jeździłem, później od razu wsiadłem na 600. Ale nie mam takiego poczucia, żebym czuł się na nim dyskomfortowo i mógł powiedzieć, że ten motocykl jest czymś ponad moje umiejętności. Oczywiście trzeba do tego wszystkiego podchodzić z dystansem, trzeba mieć respekt do motocykla, ale wyobrażam sobie, że gdybym tym motocyklem miał jeździć po mieście i w jakieś takie małe trasy, to nie miałbym problemu. Na torze nie byłem, więc nie wiem, jakby mi poszło opanowanie go na torze. No ale nie ukrywajmy, no myślę, że tutaj osoby, które mnie oglądają, planują kupić motocykl, nie planują od razu wyskoczyć na tor, tylko będą sobie chciały pojeździć po mieście, uczyć się, więc to je bardziej interesuje. Nie no, wygodny bardzo, bardzo fajny. Znowu wrócę do tej skrzyni biegów, on kiedy zbija albo podbija bieg, słychać takie, czuć lekkie odcięcie chwilowe i on zaraz wraca. No śmieszne uczucie. No ale mówię, nie będziemy rozmawiali o tej skrzyni biegów. Dobra, zatrzymamy się w naszym miejscu, żebym go wam pokazał tak jak ostatnio BMW z zewnątrz. Streeta nie miałem okazji, ta sama miejscówka, w tym samym miejscu sobie staniemy. Dobra. Okej, no to tak jak ostatnio, skoro stoimy w tym miejscu, przyjrzyjmy się, jak wygląda ten motocykl z takiej pozycji, kiedy na nim siedzicie. Przede wszystkim mamy tutaj dosyć wysoko lusterka, one są bardzo fajne, dobrze w nich widać. Tutaj ten kawałek, który przejechałem, 23 km, jak widzicie, stwierdzam, że są bardzo w porządku, za mocno nie drgają, więc jest ok. Nie mamy sprzęgła, ze względu na to, że mamy automat. Kierownica jest, wydaje mi się, że jest tak samo szeroka chyba jak w streetie, albo może troszeczkę węższa. Przynajmniej takie mam wrażenie, kiedy na niej siedzę, ale jest bardzo wygodna. Pozycja na tym motocyklu, zobaczcie, daleko sięgać nie muszę się gdzieś tam uginać do przodu. Jest również bardzo, bardzo wygodna. Wyłączymy sobie go, tutaj tak się chyba włącza. Tutaj mamy stacyjkę w ten sposób, bo tutaj również mamy system keyless. To już wiem, że niestety, ale w streetie tego systemu nie ma, a tak jak nagrywałem film o BMW, na początku powiedziałem, że mi się to nie podoba, to po tym, kiedy pojeździłem chwilę sobie na BMW i teraz siedzę na tym motocyklu, stwierdzam, że ten keyless rzeczywiście jest fajną sprawą. Ekran, tak jak już powiedziałem, może nie porywa, nie jest to na pewno ekran jak w BMW, czekajcie, może sobie to odpalimy jeszcze, czekajcie, ok, tutaj się przekręca i zobaczymy,
Gdzie tu są jakieś funkcje? Ok, tak, ok, tutaj mamy jakieś chłodzenie, od do, powietrze, dobra, tutaj zbiornik, spalanie, dobra, możemy sobie wejść w jakieś takie wyższe menu? Chyba nie, tutaj przynajmniej mogę, zobaczmy, ustawienia, aplikacja, nawigacja, a zobaczymy, czy tu nawigacja w tym. Okej, jakaś tam nawigacja jest. Dobra, mówię, nie chcę tego materiału przedłużać, żeby to był dla Was film instruktażowy, w którym dowiecie się, jakie funkcje są na ekranie. W każdym razie, przechodząc do samego ekranu, na pewno on jest mniejszy. Tutaj ten sam wyświetlacz jak w BMW, przynajmniej takie ja mam wrażenie. Wydaje mi się on bardziej porównywalny ze Streetem, gdzie nie jest zły, ale nie porywa, ale na pewno daleko mu do tego, co oferuje BMW. Reszta bardzo, bardzo w porządku. Jak już wspominałem, na pewno dużym plusem jest to, że obiema nogami spokojnie stoję na ziemi, dzięki czemu przy moim wzroście mam duży komfort w tym, żeby tym motocyklem, że tak powiem, się przemieszczać, przesuwać go, cofać i tak dalej, co jest według mnie bardzo ważne. To, co mi się nie podoba na pewno, już wam mogę powiedzieć, to ta nóżka. Kurczę, albo bym się musiał przyzwyczaić do tego, jak się ją składa, ale ja myślałem, że podrę spodnie, kiedy ją po raz pierwszy opuszczałem. Dobra, zdejmę kask standardowo, napiję się i przejdziemy się dookoła tego motocykla, bo tak jak mówię, nie mamy za wiele czasu, z tego względu, że chyba za 20 minut już powinienem go odwieźć. No dobrze, więc obejrzyjmy sobie tak na szybko ten motocykl z zewnątrz, jak on wygląda. Przede wszystkim ta przednia lampa, która na pewno jest bardzo charakterystyczna dla motocykli MT-09. 07 chyba jest bardzo podobna. Ja aż tak się im nie przyglądałem wizualnie, ale myślę, że jednym się to będzie bardzo podobało, inni podejdą do tego z dużym dystansem. Ja uważam, że takim motocyklem na pewno mógłbym jeździć sobie spokojnie. Jak jesteśmy tak samo z przodu, jeżeli chodzi o wygląd oczywiście, żeby mi by ten wygląd pasował. Powiem Wam, nawet jest gdzieś tam na granicy tego, jak mi się podoba Street, który myślę ma bardzo kontrowersyjny wygląd, a właśnie tego, jak wygląda ta Yamaha. Jak widzicie, mamy tutaj ekran, który również dość mocno wystaje. Ja na to nie zwróciłem uwagi, co prawda przy Streetie, ale wystaje on bardzo, wydaje mi się, podobnie jak miało to miejsce w przypadku BMW F900R, którym niedawno jeździliście. Jak widzicie, jeszcze paski na oponach, nowe opony. Kolorystyka tutaj nie ma większego znaczenia, tak naprawdę ja mam tutaj ten test ma taką wadę, że ja powinienem chyba porównać sobie tego MT-09 SP, a nie tę wersję, bo porównuję ją ze Streetem RS. Tak więc ciężko, ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy to jest, jakby się zachowywała ta wersja SP i jak się zachowuje taki klasyczny w stosunku właśnie do wersji RS, ale to powiedzmy pomijmy sobie w tym materiale wideo. Jeżeli chodzi o wygląd, myślę, że to jest motocykl, który jest bardzo opatrzony, dlatego że mamy go na szkołach jazdy MT-07. Widzę, że bardzo się nie różni od tego, jak wygląda MT-09 i myślę, że każdy go z zewnątrz kojarzy. Na pewno ten zbiornik paliwa jest tutaj na przykład dla mnie znowu taki większy, duży w stosunku do mojego Tridenta, no ale do tego się muszę przyzwyczaić, bo już się przekonałem, że czy to jeździłem na BMW, czy na Streetie, no to te zbiorniki akurat w przypadku tych motocykli mają inny kształt, są większe, ale prawda jest taka, że są również bardzo, bardzo wygodne, można się do tego przekonać. Chyba niestety muszę stwierdzić, że najmniej wygodny dla mnie był mimo wszystko ten zbiornik, który miałem w BMW. Tam zupełnie się inaczej siedziało. Tutaj plusem jest to, że kiedy siedzicie na tym motocyklu, no to macie takie poczucie, że siedzicie w tym motocyklu. Ja nie wiem, czy to gdzieś też nie obejrzałem i też nie porównuję, ale rzeczywiście coś takiego jest, że nie siedzicie na motocyklu, tylko jakby jesteście częścią tego motocykla, co jest na pewno dużym, dużym plusem. Nie mamy, jak już wspomniałem, sprzęgła. Tutaj macie ten system do zmiany biegów, czyli jak w tą stronę wciskacie, to chyba wchodzi na wyższy bieg, jak z drugiej strony sobie wciśniecie, to wbija niższy bieg, albo na odwrót. Mogłem pomieszać, musicie mi to wybaczyć. No motocykl ładny, nie ma co ukrywać, uważam, że jest bardzo ładnym motocyklem i w tym miejscu na pewno mogę powiedzieć, że to jest motocykl, nad którym może się zastanowić, myślę, każdy użytkownik, zarówno ten początkujący, jak i użytkownik, który już trochę pojeździł. To miałby być mój drugi motocykl w tym odstępie czasu teraz, od kiedy jeżdżę i powiem Wam, że na pewno się będę zaraz nad nim zastanawiał, bo staje się to powoli duży konkurent dla mnie,
dla streeta, bo niestety BMW, jak obejrzycie mój test, to tam powiedziałem i przekonałem się, przespałem się z tym 2-3 dni i stwierdziłem, że ten motocykl jest po prostu dla mnie za duży i za ciężki i niestety, ale na to BMW się nie zdecyduje, ale tu mamy coś bardzo porównywalnego ze streetem. Dobra, słuchajcie, ja nie będę przedłużał, tak jak powiedziałem, myślę, że każdy z Was może podjechać do salonu, sobie obejrzeć ten motocykl z zewnątrz. Ja wsiadam, jadę po Mateusza i niestety muszę odwieźć ten motocykl do salonu. No i za chwilę, jak będę wracał, to na pewno jeszcze podzielę się z Wami moimi przemyśleniami. No dobra, no to ruszamy, a jako że ruszamy, to też pewnie są tutaj osoby zainteresowane, które chcą zobaczyć, jak ten motocykl się odpala i jak się nim po raz pierwszy rusza na tym automacie. Tak więc zwiniemy sobie nóżkę, która jest dla mnie największą aktualnie wadą. Musicie tak, przekręcić w przypadku keylessa tutaj ten włącznik, zapalają się Wam zegary, przytrzymać hamulec, no i tutaj za pomocą tego przycisku uruchamiacie. I teraz patrzcie, puszczam ten hamulec, on sobie stoi i w momencie, kiedy mu lekko dodam gazu, on zaczyna ruszać. No i jest to, myślę, fajne. Myślę, że bardziej zaakceptują to osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę na motocyklach, no bo nie są przyzwyczajone do tej klamki, do tego uczucia zbijania biegów i tak dalej. Ja lubię. Zresztą czuję się jakiś taki pusty. Ani w nodze tutaj nie mam możliwości zmiany tych biegów, ani nie mam tej klamki, która w pewien sposób dla mnie buduje takie wrażenie stabilności. Tak więc no jest to śmieszne na pewno jest to śmieszne. No i to, co muszę powiedzieć. Kolejny to jest motocykl, który Was nie przestraszy. Mnie nie przestraszył, który no nie mam obaw, że coś zrobię głupiego, że on mi się wyrwie spod tyłka i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego jeśli ktoś rozpatruje zakup motocykla, zachęcam do tego, aby się przejechać i spróbować. No dobra, podsumujmy sobie w takim razie MT-09. Przede wszystkim, jak już wspominałem wielokrotnie w tym materiale wideo i w każdym moim poprzednim materiale wideo, zachęcam Was wszystkich do tego, żeby wziąć sobie motocykl i przetestować. To, na co muszę zwrócić uwagę po tych 3 moich jazdach testowych, to jest to, że nie należy się bać motocykli większych, mocniejszych, bo jak się okazuje, każdy z tych motocykli nowych rzeczywiście można opanować. Może gdyby ktoś brał jakąś starą R1, to może byłoby się czego bać, ale tutaj jest tyle systemów, które nadzorują pracą tego motocykla, że myślę, takich obaw nie trzeba mieć. Gdybym miał porównać te motocykle 3, czyli Streeta, BMW F900R i MT-09, to najbliżej siebie jest Street i MT-09. BMW F900R jest super sprzętem, tylko trzeba pamiętać o tym, że taki sprzęt jest, wydaje mi się, w takim standardowym ustawieniu dla kogoś większych gabarytów niż ja. Jeżeli szukacie sprzętu, żebyście się czuli dobrze, komfortowo, siedzieli w miarę prosto, nie czuli tej takiej pozycji pochylonej, to na pewno MT-09 ma pozycję chyba najbardziej wygodną i myślę, że to może być również istotne dla tych osób, które planują jakieś dłuższe wycieczki, które naprawdę chcą się czuć komfortowo na tym motocyklu. Widzicie, on się zbiera bardzo, bardzo tak naprawdę przyjemnie. Aha, pojechała, zaraz znajdziecie tutaj gdzieś nick. CBR 600RR. Nie wiem, jak jeździ MT-07, ale myślę sobie, że jeżeli macie trochę oleju w głowie, nie boicie się motocykla, macie do niego respekt, ale jednocześnie się go nie boicie, to warto się zastanowić nad MT-09. No oprócz tego, że tutaj jest różnica już w cenie dość znaczna, z tego co kojarzę. To, na co ja zwróciłem uwagę, na co zwracam uwagę już na samym początku, to dla mnie osobiście na streetie czułem się jeszcze lepiej niż na MT-09, pod takim względem, że czułem się z nim zespolony trochę bardziej, ale myślę, że to też jest kwestia tego, że tutaj te MT-09 mam tylko na godzinkę, streeta miałem na dłużej i zdążyłem się do niego trochę bardziej przyzwyczaić. Ale ten motocykl naprawdę jest bardzo fajny w prowadzeniu. Mimo tego, że jak już wspominałem w tym materiale, to są nowe opony, to czuję się na nim bardzo, bardzo dobrze. Ciężko jest mi teraz powiedzieć, dlaczego Street
a nie MT-09. To znaczy, ja teraz się prześpię z tym. Jeszcze planuję może wskoczyć na jakieś Kawasaki, ale na pewno będę się zastanawiał między tymi dwoma sprzętami. Hamulce bliżej mu do Streeta, mam wrażenie, niż do BMW. Tutaj ta klamka też bardzo szybko, bardzo mocno łapie, ale tak z wyczuciem przyjemnie. Nawet powiem Wam, też przyjemniej jak w przypadku Streeta. Tylny hamulec tak samo jest bardzo przyjemny i też wydaje mi się, że jest mniej agresywny jak w przypadku Streeta miało to miejsce, aczkolwiek jest bardziej agresywny niż miało to miejsce w przypadku BMW. Jak widzicie, ja już siedzę na moim Tridencie, więc myślę, że to jest czas, żebym podsumował Wam moje wrażenia z jazdy na MT-09. Na samym początku Wam powiem, że dowiedziałem się, iż jeżeli chciałbym na przykład dzisiaj kupić wersję SP, MT-09 w wersji SP, no to niestety jest dość długi czas oczekiwania, co wpłynie na pewno na moją decyzję ostateczną, bo musimy na takiego czekać chyba do sierpnia, więc jest to dosyć długi czas oczekiwania. Jeżeli chodzi jeszcze o sam salon Yamahy tutaj we Wrocławiu, no to chciałem pochwalić i powiedzieć, że bardzo miła obsługa. Tej pani, która nas obsługiwała, niestety zapomniałem imienia, ale bardzo pomocna, bez żadnego problemu. Wynajem tego motocykla, oczywiście pewnie też miałem inne wejście, bo byłem z Mateuszem, który brał u nich R7. No ale i tak uważam, że obsługa na fajnym, wysokim poziomie. Wszystko podpowiedzą i taki, wiecie, jest taki klimat, że czujecie się jak u siebie. Ale wracając do samego motocykla, no to mamy tutaj długi czas oczekiwania na wersję SP, co niestety wpłynie prawdopodobnie w jakiś sposób na moją ostateczną decyzję. Na tą wersję taką bazową MT-09 nie pamiętam, chyba gdzieś koło 2 tygodni trzeba było poczekać, bo wszystkie chyba salonówki już poszły na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, ale ja się zastanawiam również nad XSR 900, bo tam mamy silnik ten sam, który mieliśmy w MT-09. No i XSR 900 jest dostępna od ręki, a ja jeszcze tutaj teoretycznie taka cena katalogowa to jest 51 chyba i pół tysiąca, a ja bym uzyskał rabat od tej ceny i naprawdę nie przekroczyłoby to 50 tysięcy, tak więc jest to naprawdę bardzo ciekawa propozycja, nad którą dzisiaj będę na pewno myślał. MT-09 zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie na pewno pozycją, jaką przyjmujemy na tym motocyklu. Jeśli ktoś nie szuka pozycji sportowej, szuka pozycji, która myślę będzie odpowiednia na trasy, po której nie będzie bolał kręgosłup, to z tych trzech motocykli, które ostatnio testowałem, na pewno MT-09 będzie tą propozycją, tym motocyklem, który będzie dla Was, jeżeli macie myślę podobny wzrost jak ja, najwygodniejszy i ta jazda będzie dla Was najprzyjemniejsza. Sam silnik tutaj no ciężko mi coś więcej powiedzieć ze względu na ten automat, który tam mieliśmy. Ta opcja na pewno z automatem powoduje to, przy takich standardowych ustawieniach, bo tam pewnie te ustawienia też można sobie jeszcze pozmieniać, ale że ten motocykl jest bardzo przewidywalny, jeżeli chodzi o przyspieszenie, hamowanie. Najpierw zacznijmy może od przyspieszenia. Z tym przyspieszeniem naprawdę nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, przyspieszycie tak, że Wam, jak już nieraz powiedziałem, ucieknie motocykl spod tyłka. Hamulce bardzo przyjemne, bardzo wyczuwalne, twardsze niż w BMW. F900 trochę miększe w moim odczuciu, jeżeli dobrze powiedziałem, jak w Streetie. No Street to pamiętam, to był hebel po prostu, nie? Po tej krótkiej, godzinnej jeździe, no nie odczuwałem bólu tyłka, bólu kręgosłupa. Wydaje mi się, że kanapa też była bardzo wygodna i jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę, na którą w sumie wcześniej w moich materiałach nie zwracałem. Jeżeli chodzi o tą MT-09, ona była wąska tutaj w tym miejscu, tak więc osoba mojej postury naprawdę dobrze się na niej będzie czuła. Bardzo podobnie było na Streetie. Na BMW tutaj mieliśmy jakby szerszą chyba kanapę, zresztą później to czytałem, że była szersza kanapa, przez co ten motocykl wydawał mi się mniej wygodny albo mniej dopasowany do mnie. Tak więc podsumowując całość, uważam, że to jest motocykl bardzo udany, na pewno motocykl, którym potencjalnie warto się zainteresować, jeśli to ma być Wasz drugi wybór. Nie wykluczyłbym go również na pierwszy wybór.
no bo tak jak powiedziałem, ma wiele według mnie argumentów, które przemawiają za tym, że nawet osoba początkująca powinna sobie na nim poradzić, ale to jest tylko moja opinia i mogę być w błędzie. Tutaj na pewno lepiej, żeby się wypowiedział jakiś specjalista. Do jutra będę decydował, czy wybiorę MT-09 albo MT-09SP i poczekam, a może tego XSR-a. Tak jak mówię, nocka przede mną, na pewno wy się tego wkrótce dowiecie. I już na sam koniec powiem wam jeszcze o tym, co was czeka w najbliższym czasie. Powiem wam uczciwie, że ja już jestem bardzo nakręcony na to, żeby kupić nowy motocykl i dzisiaj będę chciał tak naprawdę podjąć ostateczną decyzję. Jeszcze waham się bardzo mocno, czy nie przetestować jakiegoś Kawasaki, bo wielu z was mi polecało, żeby jeszcze to zrobić, no ale zobaczymy, jak to się skończy. Mam wrażenie, że po tych 3 jazdach testowych ja już wiem, czego oczekuję od motocykla, co chcę, co mnie urzekło, co mi przeszkadza i tak de facto już gdzieś tam podświadomie decyzja została podjęta. Tak więc zachęcam was do subskrybowania tego kanału, aby dowiedzieć się, co będzie dalej. I przy okazji też wam powiem, że planuję zrobić jeszcze taką jazdę testową podobną na motocyklu Mateusza, czyli na motocyklu Yamaha R7. Też wam powiem, jakie są moje odczucia z jazdy takim motocyklem. Powoli szykuję się do tego, aby nagrać materiał wideo, w którym podsumujemy sobie Tridenta po raz kolejny tak naprawdę, ale myślę, że tych kilometrów troszkę więcej już zrobiłem. Jeżeli wejdzie nowy motocykl, to na pewno będę trochę mniej jeździł na Tridencie. W ogóle jego przyszłość zobaczymy, jak się to wszystko skończy. No i myślę, że porównując ten motocykl właśnie Tridenta do tych 3 motocykli, na których jeździłem w ostatnim czasie, plus może dojdzie ta R7, będę wam mógł coś więcej jeszcze powiedzieć na temat właśnie tego sprzętu. Tak więc jeszcze raz, łapka w górę, jeśli ten materiał był dla was pomocny, subskrybujcie kanał i do zobaczenia wkrótce.